Witam serdecznie, 11 listopad 2024 rok. Dzisiaj krótka wypowiedź, dlaczego? Dlatego, że chcę zrobić film na temat Polskianowiu, który odbył się, dzisiaj jest pierwszy dzień po nowiu, tak? 9, a właściwie na 10 ten nów był, bo był w nocy o 23:58. Rolnicy strajkują, walczą o nasze życie właściwie. Ten nowy ład, który chcą wprowadzić, tutaj można by powiedzieć, że wszyscy ci, którzy należą do lewicy, chyba nie za bardzo doszli do jakiegoś poziomu kulturowego i naukowego, bo już powinni się przekonać, że to wszystko jest jakimś tam fejkiem, fałszywką. Neptun jest przecież w rybach, wiemy o tym. A Saturn pokazuje i jeszcze nie wiedzą. Jeszcze nie wierzą, nie wiedzą, czyli kompletna ignorancja tematu. Jakaś posłanka opowiada o tym, że mężczyźni rodzą dzieci. No to już, i to jeszcze w dodatku w programie, gdzie występuje jako przedstawiciel jednocześnie tego ugrupowania i jednocześnie jako celebrytka. Trudno powiedzieć, kim jest i skąd ma te wiadomości. Szczerze mówiąc, to bardzo bym nie chciał, bo to by była tragedia narodowa, jeżeli byśmy musieli powtórzyć wszyscy maturę albo na przykład jakieś wykształcenia swoje, które zdobyliśmy, a już najbardziej poziom głupoty, ale poziom głupoty można by było bardzo ładnie przepadać i to nakazem na przykład takim, jakim proponowano te 2 lata czy 3 lata temu, że wszyscy musimy się poddać pewnemu działaniu medycznemu. No więc tutaj psychologicznemu takiemu działaniu, ale psychologów powinniśmy mieć wyjątkowo obiektywnych i wyjątkowo przeszkolonych i uczulonych na pewne sytuacje, które wychodzą poza ramy przyzwoitości, bo wiemy, że czasami psycholodzy podchodzą do tego, no taki jest i to trzeba tolerować. Tolerancja jest tylko wtedy, kiedy mamy czyste ręce i umyte i dobrze, a nie wracając trzymam w 4 literach ten palec, tak, bo się go oparzyłem. Znacie ten kawał, no ale nie chcę go powtarzać i nie chcę wzbudzać jakiejś zazdrości humorystycznej. To jest jedno, bo to, co się dzieje, to jest wielki humor i wielka zabawa, ale ta zabawa szkodzi przede wszystkim kulturze i rzeczywistości, którą mamy koło siebie, koło nas. Jest jakaś dziwna afera, czy też zrozumienia, czy też braku, nie powiedziałbym braku kultury, bo to już nie jest kultura, bo to jest niedouczenie, a niedouczenie, jak się wstydzą ci nauczyciele, którzy mieli do czynienia na przykład z taką właśnie, powiedzmy, celebrytką i do czego doprowadziło to ich. Nazwijmy to tolerancja wiedzy. Ja rozumiem, że w tej chwili już nie chce się nawet, walczą o to, żeby dzieci nie miały zadawane jakieś lekcji, czy tam jeszcze jakichś innych układów. Widzę, że tutaj stałe miejsce. Wczoraj też przechodziłem, ten sam człowiek stał w tym samym miejscu. No trudno, zrobił się punkt kontaktowy, jak myśmy to nazywali kiedyś, w dawnych czasach. W tych samych miejscach stało się i w tych samych miejscach
rozmawiało się na pewne tematy, przekazywały się jakieś działania. A więc idźmy dalej i popatrzmy sobie, co się dzieje dalej. Dalej się dzieje, no ja już nie mówię o tej celebryce, bo szkoda czasu, ale nasi rolnicy bohatersko walczą, są oblewani jakimś gazem i to jeszcze w dodatku w Bydgoszczy, co dla mnie wcale bym się nie zdziwił, bo jest to takie miasto, które musi wypłynąć na piedestał, bo to, co tu ukrywać, no są takie miasta, które chcą być pierwsze przed wszystkimi i organizują nowe spojrzenie, nowe życie. Tak się przygląda, bo tutaj drzewo jest takie już obumarłe i zaraz wam pokażę, jak to wygląda. O, proszę zobaczyć, pełno tego tutaj kory, a drzewo wygląda w ten sposób. Bidula już przyszedł na nie czas i trzeba by je ściąć i po prostu posadzić w tym miejscu nowe. Patrzę tutaj, że jakieś ślimaczki objadły, bo widać po korze. Ja znaczy nie wiem, kto jest szkodnikiem drzew. Nie znam się na tym zupełnie, to nie jest moja branża. Dobrze, przejdźmy. Rolnictwo trzyma się dobrze, walczy. Ci w Bydgoszczy zostali potraktowani i w dodatku co mnie niepokoi, to że przeinacza się to, co rolnicy mówią. Czyli mówisz do nich, a oni nie potrafią tego zrozumieć. To jest wina właśnie szkoły. To jest wina was, nauczycieli, którzy uczyliście, a najbardziej na uczelniach, że dzisiaj można obrócić reszkę czy orzeł w monecie i traktować to no jako coś, co jest właściwie no niejednoznaczne. To nie znaczy, że na całym świecie ma być jedna moneta i nic więcej, nie odróżniać, czy to jest wartość taka, czy wartość taka, czy wartość taka, bo tu schodzimy do tego samego, do jakiejś blachy, którą możemy obracać i po jednej i po drugiej stronie ma taki sam wygląd. I teraz tak nie jest równoznaczne. Ja wiem, że rozpoczął taką tragedię Lech Wałęsa, noblista, człowiek, który był przywódcą, był przypuśćmy wystawiony na przywódcę największej reformy od komunizmu i on wspomagał lewą i prawą nogę, tak to nazywał. No i właśnie to jest ten błąd. Ja nie mówię, że kazałby sobie obciąć, ale przynajmniej nie mówić o tym w ten sposób, tylko powiedzieć, że to już nie noga, a głupota lewa jest lekko skażona naprawdę jakimś tam poziomem. Zresztą co tu ukrywać, no ten poziom będzie odczuwalny dopiero za jakiś czas, kiedy przejrzymy nie tylko świadomość, ale tak, żebyśmy mogli sobie przejrzeć ich pochodzenie. I to pochodzenie wtedy jest najbardziej widoczne, skąd te osoby są, jakie one są, jak są zdegenerowane już wewnątrz siebie, bo nie uda się zmienić wyniku 2 dodać 2, że jest 4. To jest niemożliwe. Oczywiście są dowody matematyczne, które udowadniają, że nie, że to nie jest 4, ale to jest ze względu na to, że tak matematyka traktuje przestrzeń. Ale w rzeczywistości, jeżeli mam 2 ziemniaki i dostanę 2 ziemniaki, to są 4 ziemniaki. Oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że za rok ich nie będzie, bo one zgniją i nie będę miał wcale ziemniak. Nie będę miał ani jednego ziemniaka, ale nie patrzymy na czasoprzestrzeń plus jeszcze, bo ta czasoprzestrzeń w tej chwili
doprowadza do tego, że stajemy się klakierami po prostu czystej głupoty. Jedna rzecz, która jest najważniejszą rzeczą, świadomość tego, co robimy. Kiedy na przykład w założeniu te osoby, które w tej chwili byśmy mogli brać jako przywódcy jakiejś tam sytuacji, ta sytuacja jest poza zupełnie świadomością, bo tak jakby wypili, nie wiem, jakiś alkohol, który doprowadza do ruiny szare komórki. Jeżeli ktokolwiek mówi, że mężczyzna może urodzić dziecko, no to chyba albo wagary, albo coś się przestawiło, albo synapsy zaczęły pracować zupełnie odwrotnie niż powinny, czyli właściwie Newton czy jeszcze inni wygrali, ponieważ Newton chciał doprowadzić do właśnie tego typu. O, proszę, to jest to. Wiecie, co to jest? 20 groszy. 20 groszy na ziemi. Jestem z tego pokolenia, gdzie nieważne ile to jest, nieważne jak to wygląda, ale pieniądz na ulicy oczywiście, że można rzucać do sadzawki czy gdzieś, ale nie powinien się znajdować. I to chyba nawet sporo tutaj takich dziwnych sytuacji jest. Bo to jest bardzo dziwne, że można pieniążkiem, ja rozumiem, że ktoś zgubił, ale tak sobie rzucać to jest nieszanowanie drugiego człowieka, bo pieniądz jest wykładnikiem pracy. Nieważne, czy to jest grosz, czy to nie jest grosz, ale milion bez jednego grosza nie jest milionem. 100 zł bez jednej złotówki już nie jest 100 zł, tylko 99 zł. I może być w tym momencie niezrealizowana transakcja. Więc zawsze szanujmy pieniądz, bo pieniądz reprezentuje nas, naszą świadomość. Dlatego też złotówka jest największym właściwie dobrodziejstwem dla każdego z nas. To taki temat uboczny, ale w tej chwili w ogóle prowadzimy uboczne zajęcia. No i teraz patrząc się dalej w internet, znalazłem wywiad dziennikarza i Władimira Putina na temat właśnie tego całej historii i tam narracja była taka, że Władimir Putin zmienia historię. No nie za bardzo bym się zgodził z tym, jak ktoś nie był w Rosji. Teraz idźmy tam, gdzie ja mieszkam, od Litwy. Litwini do tej pory uważają, że Kraków jest ich. Litwini uważają, że Jagiełło był największym zdrajcą Litwy. Że Witold to był ktoś, a właściwie potem ich władcy, następnie nawet nie pamiętam, jak on tam się nazywał, no o Gedyminasie, ale ja mówię o następnych pokoleniach. I Litwini uważają, że Polacy to jest coś takiego, co ich właściwie niszczy i dlatego też oni między innymi postąpili w ten sposób, że stworzyli to takie dziwne przystąpienie do Adolfa Hitlera. Zgoda, przeżyłem to. Potraktowanie mnie było bardzo nieeleganckie. Znaczy dokładnie to było w ten sposób, że zapytano się, czy mam zapałki. Nie oddano mi tych zapałek, tylko rzucono na ziemię. Ja podniosłem te zapałki i właśnie wtedy zaczął się śmiać. A ja powiedziałem, no śmiejesz się tylko dlatego, że my
umiemy honor podnieść, ale oddać czy podać ty już nie potrafisz. A kilka razy w historii moja rodzina podawała tobie chleb i dzięki temu żyjesz, głodny Litwinie. I to się zakończyło, przypuśćmy. Idąc na Białorusi zupełnie inaczej było. Na Białorusini nas bardzo, czy szanowali, trudno powiedzieć. O dalszej części państw i granicy nie chcę opowiadać, ale teraz idąc do oblasti kaliningradzkiej i rozmawiając o tym, że oblast kaliningradzka dzisiaj należy do właśnie między innymi jest pod władaniem Władimira Putina. Rosjanie zawsze chcieli być wielcy, bo byli wielcy. Przez pewien okres byli wielcy, ponieważ car zajmował, nawet miał Alaskę. Czego oni nie mogą zdzierżyć. Dla Rosjan sprzedanie Alaski jest tragedią. Dla Rosjan pozbycie się, oni by najchętniej mieli tą Alaskę. Bo dlaczego? Dlatego, że oni by wtedy mogli powiedzieć, że słońce u nich nigdy nie zachodzi. To, co mówili Anglicy. Jest taka cicha rywalizacja pomiędzy Anglią a Rosją. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedno. Władimir Putin kiedyś zagroził Anglii, że jak nie, to puści w Anglię tam ciekawy pocisk czy rakietkę i nagle się uciszyło. Zresztą królowa Anglii była babcią czy tam ciotką cara. To jest rodzina i nie pomogła. Dlaczego nie pomogła? Bo właśnie zaczął car przeszkadzać Rosji i prawosławie zaczęło być bardzo silne. I teraz w stosunku o prawosławiu Władimir Putin nie może się pogodzić, jeszcze jedno, że Polska nie jest prawosławna. To jest jeden z momentów, kiedy właściwie, jeżeli patrzymy na Cyryla i Metodego, i tutaj cały ten układ, ponieważ właściwie wszystkie narody, nazwijmy to tak, słowiańskie, co mnie się bardzo nie podoba to słowo, bo wolę lechickie, ponieważ my jesteśmy Lachami, część tych narodów właściwie przyjęła prawosławie. I on się odwołując do tego, nie znając zupełnie historii, no bo skąd on ma znać historię, zresztą Rosjanie bardzo słabo znają tą historię. Ja pytając się, dokładnie lekarza, dlaczego wy jeszcze nie rozebraliście tych pomników z Lenina, czy Stalina, czy kogokolwiek, a on mówi, przecież to historia Rosji. Ja mówię, no dobrze, ale nagle pokazujecie obrazy carów, nie carów, wchodzę do kliniki, jest ogromny obraz cara, czy wchodzę do szkoły i jest carski portret i nagle żołnierze zaczynają nosić tego carskiego orła. O co tu chodzi? A mój, to jest historia Rosji. I my nie możemy tak nagle, dlatego że u nas, i potem oglądałem film, nie wiem z kim, ale że ci, którzy należeli do KGB, do GRU, tak właśnie Władimir Putin, oni są traktowani dobrze. Że to się lubi w Rosji. Kiedy u nas, no przepraszam, tutaj na Księżym Młynie jeden z tych, którzy zabili księdza Popiełuszka, właśnie tutaj mieszkał i potem żona musiała uciekać gdzieś tam na Śląsk, wtedy do Famułów. Nie wiem, czy mieszka w Famułach, ale potem mnie się pytano, nie tylko mnie, oczywiście kilkanaście osób. Ja akurat go nie znałem, tylko nie wiedziałem, że on tutaj nawet mieszka. No ale jednak taka jest historia. I my nie za bardzo lubimy te osoby. Zresztą to, co mówiłem na początku mojego wywiadu tutaj tego lewicowego, no to wiemy, co za poziom to reprezentuje.
że mężczyźni mogą rodzić dzieci. Wspaniały poziom. No, poziom biologii na najwyższym poziomie. To nawet dobrze, że nie przez pączkowanie albo przez podział. To może być, że utnie się rączkę i wyrośnie rączka. To by było, to byśmy byli na bardzo wysokim poziomie naprawdę. Ja już nie powiem, że eugleny zielonej, bo to już by był maksimum doskonałości, bo wtedy byśmy mogli żyć w dwóch światach. Raz jeść, a drugi raz żyć braną, co niektórzy próbują. I teraz wracając do tematu tego postsowieckiego, czy jak to nazwać, bo nie wiem. Władimir Putin opowiada o jakiejś historii. Ta historia w Rosji jest prawdziwą historią. Oni uważają, że oni byli w Polsce, że Polska jest jakby ich. I oni biorą tą mapę z 1800, tak, czy 1700, no i faktycznie Warszawa, czy tam coś, był car i oni, teraz jeszcze jedna rzecz. To jest taka świadomość troszeczkę wschodnia. Tam, gdzie cerkiew, czy tam, gdzie ostatni Litwin postawił swoją Sławojkę i oddał tam pewną część, wiecie o co chodzi, i podtarł dłonią i papierem szmerglowym te 4 litery, tam jest jego już miejsce. Dlatego też Władimir Putin bardzo sobie ceni, albo na przykład opowiada, że pakt Hitler-Mołotow to był wywołany, no jakby można było wojnę, my spowodowaliśmy. Słuchajcie, jestem w restauracji w oblasti kaliningradzkiej, w bardzo poważnej organizacji, nagle słyszę wstałem, nie wytrzymałem i podszedłem do tego. Ja mówię, ty wiesz co ty grasz? Czy ty wiesz co ty robisz? Wiesz co to jest za piosenka? To jest ta piosenka, którą śpiewali Niemcy podczas ojczyźnianej wojny, idąc na Petersburg. Spojrzał się na mnie ten dyrygent, to ja nie znał. A druga piosenka i zacząłem mówić, to jest hymn SS. To jest hymn, skąd teraz pytanie, skąd ja to znam? No jak to? Oglądamy filmy, oglądamy kroniki i trochę ucha muzycznego, liche, ale znam. A w dodatku u mnie w domu, kiedy byli ci wielcy patrioci siedzieli, czasami mówili tak, słuchaj, pamiętasz jakby oni grali tą muzykę i potem ten hymn i rozstrzelali Polaków? Pamiętasz jak wtedy, żeśmy byli w tej akcji w Warszawie? Pamiętasz to, pamiętasz tamto? I oni śpiewali i to się utrwala, to jest po prostu jak, ale Władimirowi Putinowi nie. I żadnemu Rosjaninowi. Ja kiedyś tutaj pokazywałem zdjęcie okupantów, więc Słowacy, co tu ukrywać, no Czesi, ale i Rosjanie i Niemcy byli okupantami Polski. Więc jeżeli patrzymy z tego punktu, kto był sojusznikiem Rosji wówczas, w tym momencie napaści na Polskę, no to wybaczcie, ale jeżeli będziemy to trzymać jako argument, że Polska napadła, a Polska faktycznie jest krajem, którego można tłuc, ponieważ nie mamy mocnego przywódcy. Jeżeli chodzi o
właściwie Dmowskiego, którego dzisiaj niszczymy i młodzież nie wie, kto to jest Dmowski, nawet jego zdjęcia nie zna. Zresztą ja też bardzo późno poznałem to zdjęcie Dmowskiego. Zawsze wisiało u nas zdjęcia już najbardziej u mojego wujka, kardynała Sapiechy, i obok, wiecie, którego kardynała? Z poznańskiego, twardego człowieka, kardynała Wyszyńskiego. I to były postacie najważniejsze dla nas, dla mojego domu, dla tej kultury, która była. A z kolei w szkole wisiały portrety Marksa, Engelsa, Lenina, no i oczywiście Gomułki, Cyrankiewicza i wówczas jeszcze tam jakiegoś Spychalskiego, czy nie Spychalskiego, nawet nie pamiętam, ale były i za szkłem. Akurat ja wszedłem wtedy do szkoły, kiedy zdjęto krzyże ze szkół. Dzisiaj te krzyże nie wiem, czy wiszą, czy nie wiszą. Nie muszą wisieć, to nie jest najważniejsze. Uważam, że krzyż w szkole może być, może nie być, ale szkoły wyznaniowe były. Tutaj w Łodzi była szkoła wyznaniowa i ta szkoła była mi bardzo bliska, bo bardzo blisko mieszkałem i to była moja pierwsza szkoła, gdzie razem z Jackiem, jeszcze będziemy opowiadać o tym, jak żeśmy się tam, ale tak się stało, że potem zupełnie gdzie indziej się znalazłem. Historię tą też opowiem, ale kiedy indziej, bo to jest historia dosyć ciekawa, ale chcę mieć także dowody. Znaczy nie tutaj te dowody, to bardziej z Powstania Warszawskiego. Nie wiem, czy się uda, czy się nie uda, ale miejmy nadzieję, że dzięki niektórym postaciom, przypuśćmy historycznym, będę mógł pokazać to w offsetce, bo jest to moja historia, ale także wasza. Ona się niczym nie różni. Każdy z nas gdzieś był i coś słyszał. I dzisiaj jest taki czas, że trzeba zacząć mówić o tym, bo jeżeli nie będziemy mówić o tym, to będzie taki Władimir Putin tutaj nas czarował i niektórzy w to uwierzą, a już najbardziej ci członkowie, którzy są z tej, przypuśćmy, grupy. No co tu ukrywać, nie chcę powiedzieć, że tej na L, ale oni kiedyś przecież tam jeździli po dyrektywy i chyba nadal jeżdżą, bo niektórzy są klakierami tej rzeczywistości, bo ta rzeczywistość jest, no co tu ukrywać, tam są ecie-pecie. Przypomnijcie sobie, kim chciał być pan, który jest z Białogardu, chciał się stać oligarchą na Ukrainie jeszcze przed okupacją rosyjską. Nazwijmy to tak. Rosjanie za każdym razem chcą wywyższyć się ponad nas. Jedyne, co im staje w gardle, to to, że muszą mówić do nas pan. I to bardzo śmiesznie wygląda, bo pan zje, pan pójdzie do toalety, pan pójdzie, oni mówią już po rosyjsku, ale to pan im po prostu ich dusi. Ja czasami się pytałem, почему ты говоришь pan? Что это pan? A mówi, no wy Poliaki lubicie to pan, u was te pan. Ja mówię, no tak jest. To jest szacunek do drugiej osoby. My nie mówimy Wańka za Iwańka. To jeszcze jest dopust Boży. Ale tam jeszcze jakiś inny. Albo Iwan, ty хороший друзья. Już widzę. Do szklanki, do wypitki to lepszy jest Węgier. Z Madziarami zawsze się dogadamy i potrafimy nawet mocno skonsumować duże ilości, z Rosjanami też.
Chyba byłem jedyny, który potrafił Rosjan tak powalić. A dlaczego powalałem? Ja to dzisiaj mogę powiedzieć. Po prostu każdy z kolegów trzymał inną butelkę wódki, innego gatunku. My piliśmy ciągle tą samą wódkę, bo każdy trzymał swoją wódkę, a im laliśmy różną wódkę do kieliszku, bo każdy po kolei tam lał, on się nie orientował i padali jak muchy ci Rosjanie. Przez to też mieliśmy ogromny szacunek u nich. I ja jeszcze kiedyś tam opowiem, jak to było w ogóle, ale to już w offsetce, bo to muszę udokumentować. No nie pojadę tam, ni tam nie będę, ale przynajmniej tu w Polsce. To są bardzo ciekawe rzeczy. Także Rosjanie w moich oczach tą wielkość Rosji i tą... Teraz posłuchajcie jeszcze jedną rzecz. Ja po raz pierwszy wyjechałem do Wiednia, już byłem dorosłym człowiekiem, miałem córkę i naprawdę nie wiem, to było jeszcze przed rozbiórką muru berlińskiego. To tak było chyba, no, teraz nie umiem uzmysłowić sobie, ale tak tam mniej więcej na 3-5 lat pojechałem tam. No nie, dokładnie na 5 lat, 6 właściwie lat. Pojechałem tam do Wiednia i tam mieszkałem. Teraz z punktu widzenia tamtego, to była wyprawa prawie jak do kosmosu dla mnie. Bałem się granicy celnej, ponieważ wiozłem mnóstwo, ja wtedy jeszcze paliłem, wniosłem 3 paczki tytoniu, takie duże, żadnych papierosów, bo mnie to nie interesowało, ale chciałem ten tytoń, bo wiedziałem, że tytoń jest bardzo drogi w Wiedniu. Znaczy nie wiedziałem, czy drogi, czy nie drogi, okazało się wcale nie taki drogi, ale zabrałem. Oprócz tego zabrałem mnóstwo ubrań, bo nie byłem pewien, czy po prostu mnie będzie stać na te ubrania, a tam mogłem mieszkać kilka, nie wiem, szykowałem się na wyjazd właściwie dłuższy niż, że nawet może zostanę w tym Wiedniu, ze względu na to, że wchodzę do altany, także pogłos będzie, że zostanę tam i będę tam przez dłuższy okres. Ale tak się stało, że coś nie tak. Zaraz wam pokażę tron. Ja nie siadam na tronie, sobie posiedzę tutaj. No i w tym momencie tutaj byłem pewien, że w Wiedniu spędzę, do końca życia, dlatego że tam mam rodzinę bliską, bardzo daleką i bardzo, bardzo daleką, z którą kontaktu nie mieliśmy, przypuśćmy, od 300 lat. Ale nie było problemu, dlatego że znałem adres z tą drugą. Ktoś powie, o Boże, rodzina 300 lat temu. Tak, 300 lat temu, dokładnie. Rodzina wyjechała dokładnie przed zaborami. Dokładnie przed samymi zaborami wyjechali do Wiednia i oni utrzymują kontakt z tą rodziną, która jest między innymi w Argentynie. A za Argentyną żeśmy ale to nieistotne, bo to jest takie chwalenie się sobą, to nie chodzi o to. Więc ja jechałem na dłuższy okres i musiałem zabrać z sobą koszulę, zabrać kompletnie wszystko tak, żeby mieć na pierwsze, jak to się mówi, pół roku i nie wyglądać jak dziad kościelny. A tutaj, co tu ukrywać, pamiętać jakie były czasy, więc ale pojechałem, stanąłem tam, mieszkałem. Był to dla mnie szok w ogóle. Austria wyglądała bardzo dziwnie. Najbardziej byłem zdziwiony pomnikiem, gdzie i monetami, między innymi właśnie tym orłem, który trzymał sierp i młot. I to wszystko było dla mnie bardzo, bardzo dziwne. Austriacy są dziwnym narodem. Bardzo dziwnym w stosunku do Polaków, bo traktują nas właściwie jako takie narzędzia do pracy.
to nie jest tak, że Austriak ma jedną rzecz, że on się czuje poniżony przez Niemców. Ja nie mogłem tego zrozumieć. Dlaczego? Przecież tam każdy, jak się wchodziło na klatkę, to każdy miał doktorat. Tam było, w ogóle byłem tak zaskoczony, jak nie wiem, bo nie widziałem żadnego magistra i pytałem się, jak to jest. I wujek dopiero mi wytłumaczył, że oni mają doktoraty, dlatego że chcą się wywyższyć od Niemców. Chcą wyżej być przynajmniej tym działaniem. Mieszkałem potem pod tą główną swoją siedzibę, miałem pod Baden. Dlaczego pod Baden? Ponieważ no, tam mieszka rezydencja mojego wujka jest i oni sobie tam postawili dom. Miałem klucze i kierowcę, który mnie tam zawoził i mieszkałem, a ponieważ dlaczego nie w Wiedniu? Dlatego, że w Wiedniu mieszkałem przez równe 4 lata w swoim mieszkaniu, a potem mieszkałem u wujka w tym jego rezydencji ze względu na to, żeby być bliżej rodziny. O, powiedzmy tak, ponieważ wujek też tam zjeżdżał wieczorami i rankiem wyjeżdżaliśmy dalej. Tak wyglądało moje to pierwsze i teraz tak. W Wiedniu nie było dużo Rosjan, ale kiedy pojechałem poza Wiedeń, mnóstwo było Rosjan. I tych Rosjan traktowano właściwie bardzo dziwnie. Najbardziej byłem zdziwiony tym miejscem, gdzie Rosjanie opuścili Wiedeń, gdzie nawet pudełko od zapałek, czy te brudne popielniczki, wszystko było tak, jak było i tak to wyglądało. Więc to jest właśnie to pozostawienie przez Rosjan. Nie wiem, czy byliście w Górnym Solimowie, jak wyglądało Górne Solimowo po wyjściu Rosjan. Ja byłem dosłownie chyba 3 miesiące po w tym Górnym Solimowie, a byłem dokładnie z Tadeuszem. No więc już wiecie, na czym to polegało. I teraz Wiedeń jest rosyjski. Dlaczego? Dlatego, że tam też, no co tu ukrywać, ale tam są te kliniki ichniejsze i zresztą bardzo dużo moich znajomych lekarzy, którzy jeszcze za czasów mojego taty, no, Wiedeńczyków, którzy mieszkali tutaj w Łodzi, Austriaków, o nazwijmy tak, chociaż Wiedeńczyk nie jest Austriakiem, to trzeba przyznać. Wiedeńczyk to jest Wiedeńczyk, Austriak to jest Austriak. Wiedeń mówi innym językiem, innym takim dialektem jak Austriak. Wiedeńczyk jest na wyższym poziomie niż Austriak. To jest jednak ogromna różnica i ja też, co tu ukrywać, odwiedzałem tych wszystkich Wiedeńczyków, przyjaciół mojego ojca, ponieważ mój ojciec w 57 roku wyjechał chyba na 1,5 roku, jeżeli się nie mylę, albo na 2 lata do Wiednia i tam się specjalizował. Dlaczego? Dlatego, że po prostu w czasie okupacji poznał kilku lekarzy Austriaków, to znaczy w służbie, co tu ukrywać, ale Adolfa. No i oni go nie tyle ściągnęli, co zaprosili, a wtedy była taka możliwość zrobienia tutaj, nie było powiedzmy, że doktoratów. Tutaj nie było doktoratów. Doktoraty były dopiero w Wiedniu, w tej dziedzinie. No i mój ojciec wyjechał tam. Po prostu wyjechał tam do tej Austrii i był, a ja też skorzystałem. Ale teraz mówię o czymś o sobie, a nie wracam teraz do Władimira Putina. I wówczas, już ostatnie dni po rozwaleniu muru berlińskiego, kiedy miałem wracać do Polski, bo już właściwie nie miałem co tam robić, i stwierdziłem, że nie chcę być w Austrii, ponieważ Austria bardzo zbiedniała, poznałem Rosjan, którzy dopiero co przyjechali. I oni autentycznie twierdzili, że Austria nie to, że jest ich, ale że oni tu już byli. I oni kupowali mieszkania,
Skąd oni mieli pieniądze? To jest najdziwniejsze. Słuchajcie, wówczas był ten rubel równy dolarowi, więc jeżeli on wywiózł 20 000 rubli, co nie było dużą sumą dla Rosjanina, to było 20 000 dolarów. Czy wy pojmujecie? Czyli oni kompletnie wszędzie byli. Oni wykupywali wtedy mieszkania w Londynie, oni wykupywali wtedy mieszkania w Hamburgu, oni wykupywali w Wiedniu. Całe gospodarstwa rolne wykupywali tam, winnice. Tam pod Baden kupiły 2 rodziny takich, no powiedzmy, Moskali. Jeżeli on wywiózł, przypuśćmy, 20 czy 40 tysięcy rubli, to przeliczcie, to wcale nie było dużo, to nie jeden samochód był droższy, a jeżeli on wywiózł naprawdę duże pieniądze, i wtedy już się budowała ta, powiedzmy, siatka rosyjska. I teraz, jeżeli oni korzystają z tego systemu, a przypomnijcie sobie, kto zginął, kto był przez Stany Zjednoczone, że wydał bombę atomową. Pamiętacie takie małżeństwo? No więc, a ci, którzy znają historię, to wiedzą, jak to było. I popatrzcie sobie, jak to działało. To wtedy był największy wypływ Rosjan, a właściwie nie po murze, ale przed murem berlińskim, kiedy był ten dolar transferowy, ten rubel transferowy, nie dolar, i były ogromne finanse do zagospodarowania na terenie świata. Ja mówię tylko z punktu widzenia to, co ja widziałem w Wiedniu. Co było wcześniej, ale oni potem przyjechali i to przyjechali, podejrzewam, że ich albo synowie, albo nawet wnukowie, a to, co wiem, to, co się dzieje w Londynie, to, co się dzieje w Rzymie, to, co się dzieje no, nie mówię o Berlinie, o innych krajach, a jak chcecie, to możecie pojechać na Rywierę Francuską, gdzie co 4. budynek jest obecnie Rosjan. Autentycznie, i to zarówno tych białych, jak i czerwonych, tak jak przecież Hiszpania, w Hiszpanii właściwie cała biała arystokracja rosyjska uciekła do Hiszpanii i do Francji i także do Grecji, tylko ta z Grecji uciekła do Stanów Zjednoczonych, a potem przybyli i oni chodzą razem do siebie. Przecież ci carscy to są sprzed, znaczy tak mniej więcej z okresu wojny bolszewickiej. Tutaj w Łodzi tych carskich rodzin, znaczy za carskich czasów rodzin do tej pory jest mnóstwo. Między innymi mój chrzestny jest z tego typu rodzin. Ale kiedyś też wam opowiem, jak to wygląda w rzeczywistości, jak to jest. I teraz nie dziwcie się, że Władimir Putin ma taką historię. Dlaczego? To jest nasza wina, ponieważ my nie walczymy o swoją historię. Nie potrafimy walczyć o to, że jesteśmy Lachami, że jesteśmy Polakami, że walczyliśmy za ich wolność. I nie potrafimy udowodnić, że Dzierżyński jest Polakiem. Nie potrafimy udowodnić, że Stalin, którego on tak uwielbia, jest synem Polaka. Kiedy powinni nasi naukowcy pojechać tam, archeolodzy, czy pojechać tam i zobaczyć, poprosić o komórki i tutaj znaleźć rodzinę Przewalskiego, hrabiego, która jest na 100%. To, co zrobiono przy ekshumacji carów rozstrzelanych, wiecie przez kogo? Przecież nie przez Rosjanina, bo Rosjanin by nie zaszczelił nigdy w życiu cara, bo był dla niego Bogiem. To, co jest w Anglii.
Król Anglii dla Anglika jest Bogiem. Czy wy sobie uświadamiacie to? Kiedy my mówimy o królowej jako o czymś, co źle zrobiła, to dla Anglika jest jakby ktoś pluł na Matkę Boską. W Polsce, dla nas, chociaż niektórzy w Gnieźnie leżeli krzyżem. Ja pamiętam, kiedy Oleksy leżał krzyżem na Jasnej Górze. Ktoś powie, ale dlaczego go Paulini wpuścili? A dlaczego go mieli nie wpuścić? Każdego wpuszczą, kto chce poleżeć. Tylko on leży. Chociaż Oleksy był w miarę jeszcze przyzwoitym komunistą. Ale reszta? Rakowski. Potem dzisiaj mamy tego pana Żyrardowa. A już nie mówię o tym panu z Białogardu, a właściwie nie z Białogardu, tylko jego, właściwie to on jest z Kowna. A co robił w Kownie, no to sprawdźcie. Także nie dziwcie się, że nagle jakiś sieradzanin podskakuje i liże. Nie dziwcie się, drodzy rolnicy. Przyjrzyjcie się najpierw rzeczywistości i nie dajcie się. I teraz patrzycie na tego Władimira Putina i on opowiada, i taką historię znają Wiedeńczycy, taką historię znają Niemcy, taką historię znają wszyscy, tylko nie my. I nie potrafimy kontry zrobić. Litwini tak samo. Tak samo ci, którzy walczą teraz z Rosjanami. Popatrzcie na prawdę i dopiero nauczymy się prawdy, ale przede wszystkim wy w szkole, nauczyciele, powinniście nauczyć dzieci nie polskości, tylko historii prawa. Co jest prawem i jak odkrywać prawdę. Bo potem okazuje się, że mężczyzna rodzi dzieci. I macie tak wykształcone postacie, które są postaciami historycznymi, ponieważ są celebrytami. Czy wy rozumiecie? Wielcy nauczyciele matematyki, fizyki, biologii, filologii, gdzie kończyliście te szkoły? Gdzie jesteście? Kto nauczył takich głupot? One się nie biorą znikąd. I potem Władimir Putin opowiada takie pierdoły. Bo był faktycznie w Stasi w Niemczech i z Merkelową się zaprzyjaźnił. I we dwójkę sobie traktowali o Polsce. A ona ma wujka w Polsce. W Poznaniu. Jej brata, jej ojca brat jest. I rodzina. Podoba wam się? Chcecie wiedzieć więcej? To poszukajcie. Wikipedia jest pełna prawdy. Można szału dostać od was, pedagogów. To jest wasza wina, nikogo więcej. Mężczyzna może urodzić dziecko. $1 milion jest za to zdeponowane. Jeszcze nikomu nie wydano. Bo ktoś sobie postawił jakiś milioner dla jaj. Do zobaczenia, jest Bogiem. Niech prawda wyjdzie na jaw. A tych, którzy tak uczą, selekcjonujcie. I nie głosujcie na takich. Bo potem będziecie mieć
takie polskie. Takie polskie słownictwo. Rodacy. Boże, coś Polskie. Do zobaczenia. Do wieczora, może się uda.